Grecka Strategika. Dzika i piękna trasa w samym sercu gór Pindos. W Parku Narodowym Dżumerka. Jednej z najmniej znanych i najbardziej niedostępnych miejsc w całej Grecji. Dla nas to była najpiękniejsza, ale też najtrudniejsza górska trasa w całym kraju. Tutaj nie spotkasz nawet innych samochodów terenowych. Trafiliśmy na nią dzięki mieszkańcom Stadoriany. To dawna droga pasterzy. A my postanowiliśmy tam wjechać Toyotą. Myśleliśmy, że najgorsze mamy już za sobą. Gdy wjechaliśmy na przełęcz, byliśmy pewni, że dalej będzie już tylko z górki. Ale wtedy góry pokazały nam swoje prawdziwe oblicze. I znowu nas zaskoczyły. Cześć, tu Dominika i Tomek. Razem od liceum, a teraz razem w drodze w Toyocie Land Cruiser. Po 20 latach w biurach zamieniliśmy korporacyjne życie na offroad, górskie szlaki i dziką przyrodę. W zeszłym roku spędziliśmy 3 miesiące włócząc się po Bałkanach i odkrywając ich mało znane, lecz piękne miejsca. A teraz jedziemy w stronę Kaukazu. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. W dzisiejszym odcinku zapraszamy na trasę górską przez góry Pindos, z Teodoriany do Kataraktis. Zobacz, walczy na piłkę, to naprawdę polska trasa. Dziękuję za offroad. Droga Teodoriany była jak z bajki. Po drodze do Teodoriany napotoczyliśmy się na kamienny most i wodospad. To pierwszy z przypadkowych cudów tego dnia. Nie wiedzieliśmy jeszcze, że najpiękniejsze momenty to będą te chwile pomiędzy deszczem a słońcem. Dokąd jedziemy? Tam, na górę, do Teodoriany, a stamtąd na offroad, który zapowiada się bardzo emocjonująco. To nie jest droga offroadowa, to jest normalny asfalcik, żeby dojechać do tej miejscowości.
do miejscowości na jedynce. Dobrze, że nie musiałem reduktora włączać. Jesteśmy w centrum. Dobrze. Ale naprawdę... Trzymajcie kciuki. Dobrze, że zrobili tam tabliczkę centrum. Musimy zagadać. Bo straciłbym swoją pewność siebie. Ale podjechaliśmy pod kościółek i pod restauracyjkę. Piękny, brukowany kawałek wsi. No jest romantycznie. Mężu, musimy się zaciągnąć języka u lokalesów i dowiedzieć się, co dalej. Po grecku będziemy gadać. Tak, po grecku. Zakochaliśmy się w miejscu, gdzie nie mieliśmy zostać. Panorama. Restauracja zawieszona pomiędzy zboczami gór Pindos. Gospodarze przyjęli nas jak rodzinę. Grecka gościnność, przepyszne greckie jedzenie. Ciasto filo z serem i szpinakiem. Niezastąpiona grecka sałatka. Nawet kot przyszedł się z nami przywitać. Zostaliśmy na noc w tym pięknym miejscu, na kampingu u gospodarzy. Dzień dobry kochani. Jesteśmy w górach Pindos na śniadanku. Nie ma nic lepszego jak podwójne cappuccino o poranku przy takim widoku. Z jednej nocy zrobiły się 3. Gdy już myśleliśmy, że mamy to miejsce dla siebie, znaleźliśmy się w środku greckiej imprezy. Tradycyjne śpiewy i tańce do późna. Restauracja Panorama jest świetną bazą wypadową do wodospadu Souda. Z każdą chwilą zakochiwaliśmy się coraz bardziej w górach Parku Narodowego Cuberka. Wodospad Souda jest unikalny. Nie tylko dlatego, że jest podwójnym wodospadem, ale i że można go podziwiać przez cały rok, co jest rzadkością w Grecji. Ale góry wołały nas. Cześć kochani, dzisiaj przed nami kolejny offroad w Grecji. Jesteśmy w górach Pindos i jedziemy pod... Najwyższy szczyt w górach, w tej części gór Pindos, czyli w Tozumerce na Katafili. Ma on 2393 i na sam szczyt to pewnie nam się nie uda wjechać. Zapraszam na offroad. Najpierw bajka, widoki, przestrzeń, pasma górskich, gdzie okiem sięgnąć. I ta wstążka drogi górskiej przed nami.
Offroadzik z Teodoriany do Katafili, a na razie okazuje się rewelacyjny. Mamy przepiękne widoki, zobaczcie na te grani i te różne formacje skalne. Połączenie idealne. Jest sucha droga, nie za ostra, nie stawimy tylko takie ostrzejsze podjazdy, ale w sumie jest prosta. No i widoki boskie. Sucho i kamieniście. Próbujemy uchwycić zaprzestrzenie z lotu ptaka. Zgubiliśmy drona. Zaczyna się wyścig z czasem, póki jeszcze widzimy lokalizację drona. Dron wzywa bazę. Dron wzywa bazę. Znalazłem się w obuziaku. Wyglądało na to, że zgubiliśmy drona, ale udało mi się go posadzić tutaj na drodze i cofnęliśmy się i znaleźliśmy go buziaka. No ten follow mode jednak jest zdradziecki, bo on nie update'uje home pointu. Udało się. Dobrze. Motywuje człowieka do szybkiego hajku. Pokaż zgubę. Jest zguba. Łobuziak. Muszę się nauczyć, jak spiąć komórkę z pilotem. Wtedy nie będzie problemu z aktualizacją bazy. Home position. Idziemy. A jeszcze daleko. Wiem. Ale teraz to już na spokojnie nie jest. Potem kamienie, więcej kamieni. Pięknie. No muszę, no. Nie mam wyjścia. Tak, razem. Monika to waży kilkaset kilogramów. Nie ma szans. Chodź, pomóż mi tutaj przejechać.
Jeszcze koło tylne. Dobrze, jest bardzo dobrze. Do przodu, nie do tyłu. A jak są głazy, to na całe szczęście da się przyjechać obok. Czyli na razie nam się udało przyjeżdżać. No i widzieliście jeden głaz. Moja żona jedną ręką działa. Ciach. No, dwoma. I droga czysta. Dobrze, jedziemy dalej. Trzymajcie kciuki, żeby ciągle było tak pięknie. Żeby nie było tu jakiegoś ogromnego głazu na środku drogi. Mąż przesuwa. Mąż mocą Zeusa. Z Olimpu. Zalim. I co teraz? Przytulasz? Co? Próbuję. Co jeszcze może nas na tej trasie spotkać? Głaz. I pytanie, kto go ruszy? Czy żonina, czy mąż? Jest pewne ryzyko, że żadne z nas. Chyba że wspólnie, siła. Nie no. No dobra, nie ruszymy. Dobra wiadomość. Z daleka ten głaz wyglądał na dużo mniejszy. To pewnie waży kilka ton. Na szczęście z daleka to wyglądało, że ta ścieżka jest wąska, a tu się raczej przeciśnie. Nie wzrośnie może tutaj, będziemy tutaj nawigować. Dobrze, zostawię.
Robi się coraz stromiej. Droga zmienia się w ścieżkę dla pasterzy. Zaczyna nas nurtować pytanie, czy da się dalej jechać. Przed nami taki ostry kawałek. Przeszedłem się temu, tutaj tchu zabrakło. Ale mam nadzieję, że na reduktorze, na jedynce jakoś się tutaj gramole. Trzymajcie kciuki. No tam samochodzik czeka na podjazd. Oby nam się to udało. Tutaj pod tą górą. Widzicie samochodzik? Tu jest. Czeka na podjazd. Jest droga stroma. Z tej perspektywy wygląda płaska. Ale nie jest płaska. Będziemy walczyć. Przełęcz coraz bliżej, a droga coraz bardziej zielona jak ścieżka dla owiec. Taka głęboka kolejna i muszę ją objechać, tylko ta kolejna jest jakby z dwóch stron, więc muszę wcelować w dość wąski pasek ziemi i to jest na podjeździe, na skręcie. Także Dominika mi tu będzie pokazywała, gdzie dokładnie mam koła ustawić. Jedziemy. No, udało się. Chcecie zobaczyć, jaki jest widok na drugą stronę? Tak, wjechaliśmy na przełęcz. Trzeba chyba tutaj się strzemnąć, co? Tak, tutaj ja myślę, że pod emocjach tam z wjazdu. I to jest, widzisz trasę z powrotem? Ups. Co? Dobrze, obejrzymy. Możemy przez nią przejść. No i tradycyjnie już, kochani,
Jak Śnieg. ostatnio w Grecji atrakcje, a nawet nie tylko w Grecji, ale też w Bułgarii. Śnieg blokuje nam drogę zjazdową. Będziemy musieli wracać po swoich szlakach. Albo przekopać. Albo przekopać. Patrz na męża. Dominika się już wywiedł szpacza. Nie. Ja będę śpiewać piosenki, a mąż będzie kopać. Nie? Zrobię wszystko, żeby nie słuchać tych piosenek. To właśnie. W lipcu już będzie można jechać po to. Po tej stronie widać nie tylko śnieg jest problemem. Była obsówka. Tam jeszcze zejdziemy trochę niżej, ale wydaje mi się tak z góry patrząc, że jest totalnie zawalona ta droga. Jeszcze zobaczymy, bo to jednak może być dłużej nieprzejezdne. No dobrze, to już nie tylko śnieg. Nie tylko śnieg. Nie wiem jak tam, czy to jest stare, czy to jest coś nowego. Póki tego nie ogarnął, to jest droga zablokowana skałami. No to są góry Pindos. Strome i skaliste. Zawsze ryzykowne. I wtedy zaczął padać deszcz. W tej ciszy na przełęczy 2200 zatrzymaliśmy się. I właśnie wtedy pojawiła się tęcza. I to był moment pomiędzy deszczem a słońcem, pomiędzy porażką a zachwytem. Postanowiliśmy, nie wracamy, idziemy na szczyt Kata Fidi. Szlak nie jest zbyt dobrze oznaczony. Szukamy początku. Tam jest nasz samochodzik na przełęczce zaparkowanej. Jesteśmy na szlaku. Szlak odnaleziony. Potem szlak idzie tutaj granią. Końcóweczka jest ostra. Flaga jest, mamy skrzynkę. Polska flaga. Zdobyty metodą walking stalls, czyli 4 koła, a potem 4 nogi. Wydaje się, że zaczyna to być już u nas taki zwyczaj, jakaś nowa tradycja rodzinna. Ale zawsze musimy być w teamie, żeby mieć 4 nogi. O tak, koniecznie. Honorowy wpis do księgi zdobywców. Szczyt Kata Fidi zdobyty. 2393 metry nad poziomem morza. Jest tu przepięknie. Myślę, że jest to jeden z piękniejszych treków, jaki zrobiliśmy ever. Naprawdę jest cudownie. Widoki 360 stopni na wszystkie strony.
nie wtedy, gdy wszystko idzie gładko, dzieje się magia. To wtedy, gdy musisz się zatrzymać. Pogodzić z tym, że nie przejdziesz dalej. Wtedy świat pokazuje ci coś piękniejszego niż cele. To właśnie wtedy możesz naprawdę zobaczyć, po co w ogóle ruszyłeś. A wy? Kiedy ostatni raz musieliście się zatrzymać i właśnie wtedy zobaczyliście coś pięknego, czego nie planowaliście? Podzielcie się z nami w komentarzach. Chętnie poznamy wasze historie.